7 października tego roku runęły wszystkie mity o potędze izraelskiego wojska i izraelskich służb. Przez najlepiej strzeżoną granicę świata bez problemu przedarło się kilka tysięcy palestyńskich bojowników. Tak zaczęła się masakra w Izraelu, która stała się początkiem obecnej wojny. Dzień dobry z Dubaju. Izrael i Gaza są całkiem niedaleko stąd, w tamtą stronę. A ja w tym filmie chcę opowiedzieć Ci, jak to się stało, że Hamas zdołał sforsować super nowoczesne zabezpieczenia za miliardy dolarów i zabić 1200 osób, a najlepsza armia na Bliskim Wschodzie przez kilka godzin była zupełnie bezradna. Obejrzyj ten film do końca, by poznać mało znane kulisy wydarzeń z 7 października. Te sceny były dla Izraelczyków szokiem. Bojownicy Hamasu na motorach przedostają się do Izraela przez dziury w płocie, które sami zrobili, a na miejscu nie ma żadnego izraelskiego żołnierza. Tylko w pierwszym rzucie, około 6:30 nad ranem, do Izraela przedarły się 3000 fanatyków. W następnych minutach w ich ślady poszli kolejni. Jak to się stało? Dziennikarze The Washington Post przeanalizowali setki nagrań wideo z tego dnia oraz dokumenty znalezione przy zabitych hamasowcach. Okazało się, że Hamas trenował szturm od kilku lat i znał wszystkie słabości izraelskich zabezpieczeń granicy. Świadczą o tym filmy szkoleniowe, które fanatycy od miesięcy wrzucali do sieci i które były publicznie dostępne, ale nikt nie zwracał na nie uwagi, podobnie jak na pewien dokument Hamasu, o którym opowiem Ci w dalszej części. Około 6:30 Hamas wystrzelił z Gazy w kierunku Izraela około 3000 rakiet naraz. Miało to odwrócić uwagę wojska, bo w poprzednich konfliktach w jednej chwili strzelano co najwyżej kilkudziesięcioma rakietami. Na jednym z filmów pokazanych przez The Washington Post widać, jak pod lecącymi rakietami z Gazy do Izraela lecą także bojownicy na paralotniach. Armia ich nie zauważyła, bo widziała na radarach przede wszystkim grad pocisków. Chwilę później bojownicy oślepili nowoczesny elektroniczny system zabezpieczeń na granicy. Tego dnia nie pracowały 3 z 7 balonów obserwacyjnych, bo były w remoncie. 4. został strącony przez Hamas. Fanatycy zaatakowali także nowoczesne wieżyczki strzelnicze umieszczone w murze granicznym. Izraelscy żołnierze obsługiwali te wieżyczki zdalnie. Hamas zniszczył je na tyle szybko, że żołnierze przed komputerami w bazach nie wiedzieli, co się dzieje. Drony zrzucały też bomby na wieżyczki obserwacyjne, oddalone od granicy. Bojownicy mieli wypisane na kartkach ich dokładne lokalizacje. Hamas doskonale wiedział, gdzie ma uderzyć, bo od miesięcy zbierał te informacje. Dronami szpiegującymi, poprzez analizę dostępnych w internecie zdjęć satelitarnych, czy też przesłuchując Palestyńczyków, którzy mieli pozwolenie na pracę po izraelskiej stronie. U zabitych bojowników znaleziono też schematy izraelskiej broni, a nawet rysunki z zaznaczonymi punktami na izraelskich czołgach Merkawa, w które mieli strzelać, by je zniszczyć. Izraelscy żołnierze byli więc ślepi, bo ze swoich baz nie widzieli, co się dzieje na granicy. Właśnie wtedy palestyńscy bojownicy podłożyli ładunki wybuchowe i w ciągu kilkudziesięciu sekund zrobili dziury w murze czy płocie i wdarli się do Izraela. W sumie granicę sforsowali aż w 30 miejscach. Cała operacja oślepienia izraelskiego wojska i wdarcia się do Izraela trwała zaledwie kilkanaście minut. W większości przypadków fanatycy nie zostali w ogóle zaatakowani przez żołnierzy. Mieli otwartą drogę do izraelskich miast, gdzie dokonali masakry. Dzisiaj wiemy już, że co najmniej 6 różnych organizacji na czele z Hamasem wzięło udział w szturmie na Izrael. I wiemy, że te organizacje od kilku lat prowadziły wspólne ćwiczenia w Gazie. Dziennikarskie śledztwo BBC ujawniło, że po raz pierwszy wspólne manewry rozpoczęto już 3 lata temu, pod koniec 2020 roku. Ćwiczono broń zakładników, wdzieranie się do budynków czy walkę z izraelską obroną, czyli wszystko to, co działo się potem 7 października. Ćwiczenia pod kryptonimem Mocny Filar powtarzano jeszcze 3-krotnie. Po raz ostatni na 25 dni przed atakiem. Nagrania wideo z manewrów fanatycy wrzucali do internetu. Według BBC
Niektóre centra szkoleniowe, gdzie ćwiczono, znajdowały się zaledwie kilometr od pilnie strzeżonej granicy. 7 października Hamas zabił 1200 Izraelczyków, żołnierzy, policjantów, ale przede wszystkim bezbronnych cywilów. Około 240 osób uprowadził do Gazy. Fanatycy wdzierali się do domów, strzelali do ludzi na ulicach czy na festiwalu muzycznym w Reim. Izraelska armia dopiero po kilku dniach odzyskała pełną kontrolę nad południem kraju. W odpowiedzi wojsko rozpoczęło bombardowania Gazy, które do dzisiaj, do chwili gdy nagrywam ten film, kosztowały życie 15 000 Palestyńczyków i zrównały z ziemią większość północnej i centralnej Gazy. A teraz najbardziej szokująca informacja. Hamas planował swój atak od kilku lat. W 2017 roku szefem Hamasu w Gazie został Yahya Sinwar. Choć wiadomo, że jest to polityk radykalny, który odcina się zarówno od Izraela, jak i od władz w Ramallah, to przez lata starał się pokazywać, że nie angażuje się w konflikty. W 2021 roku, w czasie poprzedniej wojny, Hamas w ogóle nie angażował się w ostrzały rakietowe, a wielu Izraelczyków spekulowało, czy Hamas nie będzie chciał rozmawiać z Izraelem. Tymczasem Hamas na zewnątrz pokazywał, że jest bardzo ugodowy, a w Gazie ćwiczył atak szturmu na Izrael, a izraelscy przywódcy nie reagowali. O tym, jak bardzo uśpione były władze Izraela, może też świadczyć fakt, że już rok przed atakiem wojskowy wywiad informował Shin Bet oraz polityków o planie Hamasu, choćby dlatego, że służby zauważyły zmasowane ćwiczenia w Gazie, o których mówiłem kilka minut temu. Kilka żołnierek alarmowało także, że Hamas w ostatnich miesiącach bardzo intensywnie używa dronów. Ale jak piszą izraelski dziennik Haaretz i amerykański The New York Times, ostrzeżenia zostały zlekceważone. Inne czerwone lampki również przeszły bez echa. The New York Times pisze, że w 2022 roku, na rok przed atakiem, izraelski wywiad przejął 40-stronicowy dokument Hamasu. To właśnie ten dokument, o którym mówiłem wcześniej. Wywiad nazwał broszurę „Ściana Jericha”. Co było w środku? Dokładny plan ataku na Izrael. Punkt po punkcie, identyczny jak to, co stało się 7 października. Skoro zatem wywiad wiedział, co szykuje Hamas, to dlaczego nie zapobiegł atakowi? Bo na Bliskim Wschodzie organizacje terrorystyczne, zresztą nie tylko one, często posługują się przesadą. Afgańscy talibowie nieraz mówili o rzekomych 1000 zabitych w walkach żołnierzy NATO. Dowódcy i politycy z Izraela uznali, że tym razem jest podobnie, że Hamas fantazjuje i że nie jest w stanie przeprowadzić tak zmasowanego ataku, a pisze takie scenariusze z kosmosu, wyłącznie na pokaz, żeby udowodnić swoim ludziom, że ich przywódcy mają jeszcze władzę. Okazało się jednak, że Hamas naprawdę zrobił to, co napisał. Hamas wykorzystał też prawdopodobnie chaos w izraelskiej polityce, po tym jak pod koniec 2022 roku w skład rządu weszli przywódcy małych, skrajnie nacjonalistycznych partii, tacy jak Itamar Ben-Gvir czy Bezalel Smotrich. To właśnie ci politycy podsycali nastroje na zachodnim brzegu, czyli na innym palestyńskim terenie. Dochodziło tam do starć, zamieszek, a nawet pogromów żydowskich osadników, sprzymierzonych z Ben-Gwirem czy Smotrichem. Przemoc na zachodnim brzegu prowokował też Hamas poprzez swoich ludzi, na przykład w Dżeninie. W pierwszych miesiącach 2023 roku liczba palestyńskich ofiar na zachodnim brzegu była największa od kilkunastu lat. To wszystko skutecznie odciągnęło uwagę Izraela od Gazy. Dodatkowo skrajnie prawicowa koalicja forsowała też reformę sądownictwa, co prowadziło do wielotysięcznych protestów na ulicach i strajków w Izraelu. Stawienia się do służby odmawiali też rezerwiści, którzy są ważną częścią wojska, zwłaszcza w czasie wojny. Polityczne zamieszanie było więc kolejnym elementem, które odciągnęło uwagę izraelskich służb od Gazy i osłabiło kraj. Błędy na granicy to jednak nie wszystko. Hamas wiedział, kiedy zaatakować. 7 października Izrael kończył tygodniowe święta. W dodatku była to sobota, czyli szabat, co dodatkowo osłabiło czujność wojsk. Wielu ważnych ludzi w rządzie nie pracowało i było odciętych od świata, bo mówimy o skrajnie religijnych Żydach, którzy w szabat w ogóle nie dotykają nawet urządzeń elektronicznych. Tak ogromna porażka izraelskich służb prawdopodobnie jest końcem kariery politycznej izraelskiego premiera Benjamina Netanjahu.
najdłużej rządzącego Izraelem szefa rządu, który każde kolejne wybory wygrywał m.in. prezentując się jako przywódca dbający o bezpieczeństwo. Co prawda wojsko i służby wzięły już na siebie winę za wydarzenia z 7 października, ale nie ma wątpliwości, że po wojnie w Izraelu powstanie komisja śledcza, która rozliczy wszystkich odpowiedzialnych za masakrę polityków. Konsekwencje tego, co stało się 7 października, wciąż są trudne do przewidzenia, choć wiadomo, że będą ogromne. I nie chodzi tu wyłącznie o ogrom cierpienia i zniszczeń w czasie trwającej od kilku tygodni najbardziej krwawej wojny Izraela z Hamasem, w której zginęło już 15 000 osób, a połowa Gazy jest zrównana z ziemią. Skutki ataku Hamasu będą odczuwane przez całe lata na Bliskim Wschodzie. Ciekaw jestem Twojej opinii na ten temat. Zostaw swój komentarz pod tym filmem i zobacz także inne nasze produkcje, zarówno o Izraelczykach, jak i Palestyńczykach oraz materiały z innych miejsc regionu. Konflikt izraelsko-palestyński to rzecz, którą zajmujemy się od lat i mam nadzieję, że pomożemy Ci go zrozumieć. W tym celu zapraszam na specjalną izraelsko-palestyńską playlistę, którą znajdziesz na naszym kanale. Dziękuję też za wszystkie komentarze, których w ostatnim czasie jest rzeczywiście bardzo, bardzo dużo. Zachęcam do oglądania nas i do polecania swoim znajomym. A jeśli jeszcze nas nie subskrybujesz, to teraz jest na to idealny moment. Do zobaczenia.